Serdecznie zapraszam do odcinka 91 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 28. W poprzednim 90 odcinku opowiedziałem o Saduceuszach i Faryzeuszach. W tym odcinku opowiem o Kabale. Kabała jest mistyczno-filozoficzną nauką pochodzenia izraelickiego. Otóż kabaliści uważają, że świat materialny oraz światy duchowe zostały stworzone przez Stwórcę w celu sprawienia maksymalnej radości i zadowolenia żyjącym w nich stworzeniom. Aby dostąpić tego stanu błogości i wiecznego szczęścia, stworzenia muszą poddać się procesowi inkarnacji w świecie materialnym, czyli przyjmować różne wcielenia, aż do momentu, kiedy nie staną się godne wiecznego szczęścia zapewnionego przez Stwórcę. Według niektórych badaczy judaizmu początki Kabały sięgają I wieku przed naszą erą, chociaż ortodoksyjni Rzymianie całkowicie zaprzeczają, że dawna Kabała była inna od współczesnej. Twierdzą również, że Kabała jest tradycją ustną, przekazywaną od wieków, niezbędną do właściwego zrozumienia Tory. Kiedy zniszczono świątynię jerozolimską w 70 roku naszej ery, Rzymianie zostali bez głównego ośrodka kultu religijnego. Aby zachować kulturę rzymiańską, Tora stała się niezmiennym i uświęconym kanonem. Pojawili się mistycy, szukający w Świętej Księdze praw uniwersalnych, dotyczących ludu Izraela i podjęli próby odczytania tajemnych znaczeń, rzekomo ukrytych w Torze. Nastąpił rozkwit mistycyzmu rzymiańskiego i do Kabały przeniknęły idee pitagorejskie, neoplatońskie i gnostyckie. W nowożytnej wersji Kabały, czyli Księdze Stworzenia, Sefer Jecira, powstałej na przełomie II i III wieku naszej ery, Bóg nie jest uznawany za Stwórcę, ale archanioł Metatron, odpowiednik gnostyckiego Demiurga. Demiurg według gnostyków był bezosobową siłą sprawczą, stwórcą świata materialnego, w którym został uwięziony razem z duszami ludzkimi. Różni się od Boga prawdziwego, który nie jest związany z materią i złem tego świata. Jednym z wpływowych dzieł kabalistycznych była Księga Blasku, Sefer HaZohar, opublikowana około 1290 roku przez hiszpańskiego rabina Mojżesza z Leonu. W księdze tej Bóg jest nieskończony i niepoznawalny i że wszystko, co dzieje się w świecie materialnym, ma swoje odbicie w świecie duchowym. I patronuje im któraś z 10 sefir, czyli emanacji boskiego światła. Sefiry są stopniami do poznania Boga. Kiedy w 1492 roku wygnano Rzymian z Hiszpanii, kabaliści przenieśli się do Safed w Palestynie, gdzie czołowy kabalista Mojżesz Cordovero napisał około 10 ksiąg kabalistycznych. Jego największe dzieło, czyli Ogród Granatów, zostało wydane po raz pierwszy w Krakowie w 1591 roku. No cóż, sądzę, że tymi, co opuścili Palestynę po upadku drugiej świątyni w 70 roku naszej ery, byli przede wszystkim potomkowie faryzeuszy, dzieci szatana, wyruszające na podbój świata, który należał do nich zgodnie z rzekomą obietnicą daną im przez samego Boga. Uważam, że byli to Rzymianie aszkenazyjscy i sefardyjscy, o czym świadczy rozwój nauk kabalistycznych zarówno we Włoszech, jak i w Hiszpanii czy Portugalii. Dzieci szatana rozjechały się po całej Europie i pojawiły się wszędzie, w Rosji, Polsce, Niemczech i innych krajach europejskich, ukrywając skrzętnie swoje pochodzenie, stając się krypto-Rzymianami, nazywającymi siebie katolikami.
Wkrótce znaleźli się również w Ameryce i Indiach. Ci, co pozostali, byli potomkami Saduceuszy i to właśnie oni występują w Nowym Testamencie, odrzucanym zaciekle przez satanistów spod gwiazdy Remfana. Do wybitnych potomków faryzeuszy należy bez wątpienia znana na całym świecie superbogata rodzina Rothschildów, wywodząca się od Rzymian aszkenazyjskich. Potwierdzają to fakty biograficzne Meyera Amschela Rothschilda, urodzonego w rzymskiej dzielnicy Judengasse we Frankfurcie nad Menem, w ówczesnym świętym Cesarstwie Rzymskim, gdzie Aszkenazyjczycy pojawili się pod koniec pierwszego tysiąclecia naszej ery. Jednakże w starożytnej Palestynie istniała jeszcze jedna grupa religijna o korzeniach semickich, należąca do wyznania abrahamowego, uznająca tylko pięcioksiąg mojżeszowy Starego Testamentu. Byli to Samarytanie, którzy pojawili się w czasach istnienia świątyni jerozolimskiej jeszcze przed IV wiekiem przed naszą erą, budując swoją świątynię na górze Garazim. Góra Garazim znajduje się na południe od miasta Nablus w Samarii, w centralnej części Izraela. Według uczonych nazwa Samarytanin pochodzi od miasta Samaria, które było drugą stolicą północnego Królestwa Izraela, kiedy doszło do podziału państwa rzymskiego około 928 roku przed naszą erą. Samarytanie zaczęli tworzyć swoją tożsamość narodową w wyniku najazdu króla Asyrii Sargona II na Królestwo Izraela w 732 roku przed naszą erą, ostatecznie unicestwionego w 10 lat później. Samarytanie stworzyli swoją religię wywodzącą się z judaizmu i podobnie jak Karaimczycy uznawali tylko 5 ksiąg Starego Testamentu, odrzucając Talmud i inne przekazy rabiniczne. Samarytanie występują zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, gdzie znajduje się opowieść o miłosiernym Samarytaninie. Opowieść ta była podstawą uznania Samarytan za altruistów, pełnych empatii i opiekujących się chorymi. Jednakże takie postępowanie jest mało popularne w kręgach rzymskich, opierających się na Talmudzie i Kabale. A więc powstaje pytanie, skąd pochodzili Samarytanie i jaką rolę odegrali w historii starożytnego Izraela. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. W celu rozpowszechniania przekazywanych treści proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 91, w którym opowiedziałem o Kabale i grupie religijnej różniącej się od klasycznych wyznawców współczesnego judaizmu. Serdecznie zapraszam do odcinka 92 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 29.